こんにちは、メキです。最近はね、花輪祭りに行って一つ花輪を買ったけど、もう花が死んじゃった。もうそろそろスラブ神話について動画を始めようと思ったけど、それは花輪をかぶって伝えたいだから、花輪屋を探してみて考えました。でも花輪屋があまりないけど、彼女は Facebook で見つけました。アグニェシカアグニェシカさんはすごく綺麗な花輪を作れます。私にこれを使ってくれました。それは魔女花輪です。すごく綺麗。ちょっとお願いします。わー、綺麗。ほんと綺麗。魔女花輪。どう思いますか？だから今日はね、彼女の仕事について話します。Start. Dobrze, to opowiedz, skąd pasja do robienia wianków? Myślę, że pasja bardziej zaczęła się od tego, że zawsze interesowały mnie, fascynowały mnie suszone rośliny w ogóle. I wianków nie robiłam jako dziecko, bardziej byłam chłopaczycą. Bardziej chodziłam Właśnie, bo to dziewczynki robią wianki, tak, prawda? Nie, to jesteś dziewczynką, zrób wianki, ale ja też nie potrafiłam nigdy wianków. Nie. Wianki przyszły, kiedy miałam już dobrze ponad 25 lat. Zaczęłam pracować w kwiaciarni i widziałam, jak dużo roślin jest marnowanych, wyrzucane, bo są za stare, nikt nie kupił. Tak, dokładnie. Ale też pracowałam z panią, starszą panią, która robiła właśnie z tego wianki. I bardzo mnie to zafascynowało. Raz, że robiłam piękne rzeczy, a dwa, że można wykorzystać te rośliny i dać im takie drugie życie. Tak. To jest piękne. I tutaj chyba tak zaskoczyła ta moja pasja do robienia wianków. A taki już punkt, który można jasno wyznaczyć, to mój projekt Rękowe Czyny. I on od 2019 tak naprawdę. Czy robisz tylko wianki, czy coś jeszcze? Nie. Przede wszystkim bazuję na roślinach suszonych. Wianków robię najwięcej, ale robię też wszelkiego rodzaju kompozycje, bukiety suszone, jakieś obrazy z suszem. Wow. Robię też na przykład ozdoby do włosów, grzebyki, bransoletki na rękę. Całe spektrum. Widzę sushi, po prostu już mam coś w głowie, że coś bym zrobiła. A poza tym też tak powoli teraz zaczynam przygodę z makramą. A co to jest makrama? Makrama to jest technika plecenia ze sznurka, z różnego rodzaju sznurka, bez użycia innych narzędzi. Po prostu plecenie rękami. Czyli to, co mamy tutaj, tak? Dokładnie tak. Tutaj, Nie widać, nie widać. On biały na białym, ale to jest to. A skąd czerpiesz inspirację do robienia wianków i jakich roślin używasz? Przede wszystkim inspiracja to dla mnie natura, we wszelkich jej przejawach. To, że ona też jest taka ulotna, że jakby jest w ciągłym procesie, że się zmienia. Las to jest absolutna inspiracja, miejsce, w którym też właśnie pozyskuję rośliny, zbieram jakieś szyszki, przynoszę czasami jakieś rośliny, przy czym też pamiętajmy o tym, że z lasu nie można wszystkiego zabierać i wiele rzeczy jest pod ochroną, chociażby mech, który często ludzie przynoszą sobie. Faktycznie tego się nie wie, że mech jest pod ochroną. Nie wszystkie gatunki, ale taki poduszkowy szczególnie jest pod ochroną, nie wolno go zabierać. Inne miejsca, skąd pozyskuję rośliny, to czasami to są nawet łąki podmiejskie. W Krakowie też mam swoje miejsca, gdzie znajduję rośliny, później ścinam je i suszę na balkonie. Jakieś takie miejskie nieużytki. Ale też już bardziej tradycyjne miejsca, czyli na przykład giełda kwiatowa, czasami na Allegro kupuję, w zależności od tego, czego potrzebuję do projektu. A jakich roślin zazwyczaj używasz? Czy są jakieś rośliny, których, nie wiem, są rzadko spotykane, albo jakieś specjalne rośliny? Jak tak zauważyłam, to dużo zależy od sezonu. Innych roślin używam zimą, innych latem, jesienią. Zależy od tego, co w danym momencie występuje, jest już ususzone. Teraz mamy środek lata. Te rośliny, które teraz się pojawiają, to właśnie na pewno jest lawenda, która pięknie pachnie i ma obłędny kolor, zatrwiany. Też cała gama kolorów od bieli, różu, żółcie, fiolety.
Na przykład pojawiają się teraz takie właśnie lokalne, które gdzieś w mieście nawet znajduję, czyli Nawłoć, Wrotycze. Zupełnie nie znam tych roślin, zupełnie, nie mam pojęcia. Jestem ze wsi, ale nie mam pojęcia o tych. Znam lawendę. Czy rośliny, których używasz, na przykład ja Ciebie poprosiłam o wianek wiedźmy. Czy rośliny, których użyłaś tutaj, mają jakieś symboliczne znaczenie albo jakieś magiczne moce? Jakby to określić? Nie wiem, czy magiczne moce, ale na pewno mają znaczenie zakorzenione w kulturze. W kulturze i nawet w etnobotanice. Nie mówiłyśmy o tym, ale tutaj znajdują się m.in. liście paproci. Paproć to jest cała mitologia, tutaj zasuszone, to jest cała mitologia słowiańska. Paproć z poszukiwaniem kwiatu paproci, ale też paproć jako roślina związana bardzo mocno z Sobótką, z Nocą Świętojańską. W różnych krajach paproć bywa nazywana albo anielską, albo szatańską rośliną. Więc też cała masa znaczeń związanych z płodnością, no jak to Noc Świętojańska. Czyli jeżeli klient poprosi o na przykład wianek na noc poślubną, to użyjesz roślin, które, nie wiem, wspomagają płodność albo wróżą liczne potomstwo? Tak, na pewno dostosowałabym do osoby, jeśli miałabym właśnie taką wolną rękę, to jak najbardziej. To jest dla mnie zawsze dodatkowa wartość, kiedy nie tylko jakby robię coś estetycznego, ale coś, co ma jakieś głębsze znaczenie. To jest taki piękny. I właśnie, ona robi wianki na zamówienie. Możecie znaleźć swoją inspirację, ale jeżeli chcecie coś naprawdę niezwykłego, coś dla Was specjalnego, to ona to zrobi. Wystarczy powiedzieć kolory, jakie się chce i jakie przeznaczenie, tak? Tak, przeznaczenie. No i wtedy zaczynamy rozmawiać i tak jakby szalejemy. Tak, tylko trzeba uważać, bo to są delikatne rzeczy. Są delikatne i kruche, przy czym są trwałe, tylko właśnie trzeba dbać. Trzeba dbać. Przy suszu ważne jest to, żeby nie wystawiać ich na zbytnią ekspozycję słoneczną, bo wtedy kolor może wypłowieć, no i unikać wilgoci, zamoczenia, to jest niebezpieczne dla suszu, bo może zgnić, a tak to poza tym. Ile czasu potrzebujesz, żeby zrobić taki piękny wieniec na głowę? Więc tak, samo jakby zaplecenie, złączenie tych wszystkich kropeczek, czyli połączenie wszystkich elementów, to jest, najmniej czasu zajmuje. Tutaj było około 3, może 4 godziny. To jest stosunkowo niedużo, ale na przykład poszukiwanie. Przede wszystkim też zaczęłam od takiej trochę pracy konceptualnej, bo zaczęłam czytać o południcach, gdzieś sięgnęłam do źródeł, żeby trochę też swoją wyobraźnię tak rozbudzić i sfokusować się. Robimy wianek wiedźmy, szukamy. Więc tak, jakby praca konceptualna, poszukiwania inspiracji. Później suszenie niektórych roślin, trawy. Te naturalne trawy były przeze mnie zbierane w Krakowie na lokalnych nieużytkach i suszone na moim balkonie. Z kolei farbowane czerwone rośliny były zakupione na Allegro, też musiałam je znaleźć, też musiały przyjść i tak naprawdę, gdyby zliczyć wszystkie godziny i cały czas, to około miesiąca nam się robi. Czas na powstanie tego wianka, czas na połączenie wszystkich elementów 4 godziny. Czyli zrobienie wianka to nie jest tylko zaplecenie, ale też dla Ciebie to jest znalezienie roślin, ususzenie tego, przygotowanie, bo to pewnie też musi być zabezpieczone, ale do tego też przygotowanie się merytorycznie do zrobienia takiego wianka. Do takiego projektu jak najbardziej. Nie każdy projekt tego wymaga, bo czasami po prostu ktoś chce coś estetycznego na ścianę. Nie muszę mu wtedy przedstawiać referatu ze znaczenia roślin, bo też tego nie potrzebuję. No ale tutaj dla mnie też to znaczenie miało wartość. Dużo osób chce kupować takie ozdoby z kwiatów. Czy ten biznes, nie wiem, będzie się rozwijał dalej? Myślę, że tak, dlatego że teraz kwiaty suszone są modne z tego względu, że wpisują się też w cały ruch Zero Waste. I to naprawdę moda modą, ale to jest bardzo cenne i wartościowe, że ludzie zaczynają doceniać to,
że rośliny mogą przetrwać dłużej, że nie trzeba zwiększać tak produkcji, że tak dużo rzeczy się nie marnuje. To dla mnie to jest piękne i wartościowe. Podczas ślubów coraz częściej pojawiają się suszone kwiaty, co kiedyś nie było tak często, dlatego że był taki przesąd mówiący o tym, że suche kwiaty to jest jakaś zła energia. Aha. No, przesądy są i będą, ale wydaje mi się, że kwiaty mają taką energię, jaką my w nie też skierujemy i jakby nasza energia się udziela. Kiedy widzę, że coś zrobionego z suszu kogoś tak bardzo cieszy, no to no nie wiem, to nie może być złej energii. Chyba nie, zwłaszcza, że dajesz tyle jakby siebie i cieszy Cię to, co robisz, więc to musi być przeładowane pozytywną energią. Rośnie zainteresowanie słowiańszczyzną, naszą rodzimą wiarą. Co o tym myślisz? Czy masz coraz więcej tego typu zamówień od osób, które na przykład chciałyby wianek na wianki albo na jakieś inne słowiańskie święta? Na wianki mi się zdarzały, tak, bo no, mieszkam w Krakowie, który leży nad Wisłą i tutaj wianki są taką imprezą już jakby na stałe wpisaną w klimat miasta. Tak jest z miastami, które właśnie leżą nad Wisłą. I tak, na wianki pojawiały mi się zamówienia. Częściej były to jednak żywe kwiaty, bo to też żywe kwiaty właśnie inną energię wnoszą podczas tego święta, ale złóż też już gdzie się pojawia. Czy powrót do słowiańszczyzny? Jak najbardziej widzę to i no, mi się to podoba, bo to tworzy jakby tak szerszy ogląd naszej kultury, nie takiej nie wiem, podręcznikowej, tylko właśnie też takiej ludowej, takiej bardziej no nie wiem, sięgającej do korzeni po prostu. Dobrze, w takim razie Ci ślicznie dziękuję za wywiad. Myślę, że się wszystkim to spodoba, bo to jest naprawdę bardzo ciekawa rzecz. Niewiele osób zajmuje się rękodziełem, a to jest coś wspaniałego, właśnie coś, co nawiązuje do naszych słowiańskich korzeni. I to, co robisz, jest piękne i ja Ci życzę wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że biznes będzie kwitł i mam nadzieję, że inni tutaj będą chcieli kupować. Ja serdecznie polecam, bo to są przepiękne dzieła. Można kupić wianek na głowę, można kupić wianek na ścianę, tak jak tutaj mamy. Jak to się ma? Makrama. Makramę też można kupić, a to jest? Ja to nazywam tamborki z suszem, bo to jest tamborek tradycyjny tamborek do haftowania. Czyli można też kupić tamborki, ozdoby na stół, na przykład świąteczne. Wszystko, co zrobione z kwiatów, ale nie tylko z kwiatów, bo robisz też z muszli, widziałam, z kory drzewa. Tak. Czyli wszystko tak naprawdę. Myślę, że o co byście nie poprosili, to ta osoba jest w stanie zrobić. To jest niesamowite. Więc ja Ci życzę wszystkiego dobrego i na pewno do zobaczenia, bo ja będę chciała więcej wianków. Mnie to kręci, mi się to strasznie podoba. I ja na pewno będę chciała, ten też jest śliczny, to mi się tak strasznie podoba. To jest właśnie zatrwian fioletowy. O. Bardzo dziękuję i no, ja się czuję taka poruszona wręcz, bo bardzo przyjemna, piękna rozmowa i to też, że mnie znalazłeś, się odezwałaś i mogłyśmy się spotkać, porozmawiać, no i też, że dzięki Tobie mogłam coś takiego zrobić. To jest wspaniałe, ja go kocham. To super, to dziękujemy, Ciane! Dobra, a pomożesz?